Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio wiele osób prosiło mnie o nakręcenie poradnika, jak zrobić zacier z kukurydzy, dlatego wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam do obejrzenia filmu. Do przygotowania zacieru będziemy potrzebowali 8,5 kg kukurydzy, 2,5 kg słodu jęczmiennego oraz enzym alfa-amylaza. Sód jęczmienny można zastąpić enzymem beta-amylaza, ja jestem jednak zwolennikiem używania słodu, ponieważ zawiera on w sobie enzymy, a dodatkowo zawarta w nim skrobia zwiększa wydajność zacieru. Zanim zaczniemy przygotowywać nasz zacier, musimy ześrutować składniki. Sód jęczmienny kupiłem gotowy, natomiast kukurydzę muszę ześrutować sam. Proces śrutowania omówiłem dokładnie w innym filmie, link do niego znajdziecie w opisie. Gdy ześrutujemy wszystkie składniki, zaczynamy przygotowanie zacieru. Do garnka wlewamy 35 litrów wody i podgrzewamy do temperatury 75 stopni Celsjusza. Aby skrócić czas podgrzewania wody, możemy dolewać wrzątku z czajnika. Jak woda osiągnie temperaturę 75 stopni Celsjusza, wsypujemy partiami ześrutowaną kukurydzę i dokładnie mieszamy. Ustawiamy moc grzania palnika, tak aby temperatura utrzymywała się w okolicach 75 stopni. Przez następne 2,5 godziny utrzymujemy tę temperaturę w garnku, często mieszając, tak aby kukurydza nie przywarła do dna. W tym czasie skrobia zawarta w ziarnie pęcznieje, a następnie pęka, przez co staje się bardziej dostępna dla enzymów, które następnie przerobią ją na cukry fermentowalne. Proces, który właśnie zachodzi, nazywa się potocznie klejkowaniem. Temperatura klejkowania kukurydzy mieści się w przedziale od 62 do 75 stopni Celsjusza. Po upływie 2,5 godziny przygotowujemy enzym alfa-amylazę, a następnie dodajemy go do zacieru. Aby enzym łatwiej połączył się z kukurydzą, należy dodać go do szklanki z ciepłą wodą i po całkowitym rozpuszczeniu dodajemy stopniowo do garnka, dokładnie mieszając. Po dodaniu enzymu alfa-amylaza utrzymujemy temperaturę 75 stopni Celsjusza przez następne 1,5 godziny, co jakiś czas mieszając. Po upływie 1,5 godziny wyłączamy grzanie i gdy temperatura osiągnie 65 stopni Celsjusza, dodajemy sód jęczmienny i dokładnie mieszamy. Enzymy zawarte w słodzie zaczną rozkładać skrobię na cukry proste, które następnie dzięki drożdżom zostaną przerobione na alkohol. Optymalna temperatura pracy enzymu beta-amylaza mieści się w przedziale od 60 do 65 stopni Celsjusza i w takiej właśnie temperaturze trzymamy nasz zacier przez kolejne 4,5 godziny, co jakiś czas mieszając. Jak widzimy, na wierzchu zacieru zaczyna oddzielać się woda. To znak, że nasze enzymy zaczynają pracować. Od dodania słodu jęczmiennego minęło 2,5 godziny. Sprawdźmy zatem, jakie BLG udało nam się na chwilę obecną uzyskać. BLG na obecną chwilę wynosi 12. Oznacza to, że każde 100 ml zacieru ma 12 g cukru. Po kolejnych 2 godzinach wrócimy ponownie do pomiaru BLG. Od dodania słodu jęczmiennego minęło 4,5 godziny, a BLG w naszym zacierze wynosi troszkę ponad 15.
Wyłączamy grzanie i zostawiamy zacier do wystygnięcia. Aby uniknąć zakażenia zacieru, schładzamy go w możliwie jak najszybszy sposób. Istnieją do tego specjalne miedziane chłodnice, ja niestety takiej nie posiadam, dlatego swój zacier schładzam za pomocą wyparzonych, a następnie zamrożonych wkładów do lodówki turystycznej. Gdy temperatura spadnie do około 35 stopni Celsjusza, filtrujemy zacier. Ja w tym celu używam kuchennej ściereczki bawełnianej zszytej w rożek. Najlepiej, aby nie była ona zbyt gruba, ponieważ utrudni nam to filtrację. Możemy także użyć gazy filtracyjnej. Na tym etapie polecam dodać środek zapobiegający pienieniu się zacieru, ponieważ tego typu zaciery pracują bardzo intensywnie. Gdy temperatura zacieru osiągnie poziom optymalny dla Waszych drożdży, a taką informację znajdziecie na opakowaniu, dodajemy je w sposób, jaki zaleca producent. Po upływie około tygodnia, gdy zacier przestanie pracować, a BLG spadnie w okolice zera, możemy przystąpić do destylacji. Przebieg procesu destylacji omówiłem w innych moich filmikach. Link do nich znajdziecie w opisie pod filmem. Po tygodniu drożdże przerobiły wszystkie cukry i BLG jest równe 0. Przed destylacją warto ponownie przefiltrować zacier. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz, aby ten film dotarł do większej ilości osób. Polecam również zasubskrybować kanał, aby nie ominęły Cię moje kolejne filmy. Pozdrawiam.